Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj kolejna nowość od marki Technisat, czyli Digit Radio BT2. Jest to głośnik Bluetooth wyposażony w radio FM oraz radio DAB+. No i teraz jeżeli chodzi o parametry techniczne tego głośnika, to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na moc muzyczną 20 W RMS, czyli dwa głośniki 10W. Mamy też budowaną baterię o pojemności 2200 mAh, która pozwala na 20 godzin pracy tego głośnika. Czas ładowania baterii to jest 3,5 godziny, no i ładujemy za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza. Teraz jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, to radio FM jest funkcją RDS. Możemy sobie zapamiętać 30 stacji ulubionych dla radia FM i 30 stacji ulubionych dla radia DAB+. Oczywiście mamy tutaj na wyświetlaczu aktualną datę i godzinę. Mamy też wejście AUX, do którego również możemy podłączyć urządzenia mobilne i w ten sposób sobie odtwarzać muzykę. No i jeżeli chodzi o zawartość zestawu, to w pudełku znajdziemy głośnik Bluetooth, ładowarkę, zasilacz do tego głośnika oraz instrukcję obsługi. Jeżeli chodzi o tą ładowarkę, to zakończona jest ona taką okrągłą wtyczką i jej parametry to 15 V, 1 A, czyli jest to 15W zasilacz. To teraz sobie przejdźmy do budowy i wykonania samego głośnika. Zobaczcie, tak ten głośnik się prezentuje. Konstrukcja wykonana z twardego tworzywa sztucznego. Bardzo ładne pasowanie poszczególnych elementów, tutaj taka srebrna ramka, srebrne tutaj też wstawki na froncie. Ta maskownica tutaj jest materiałowa, wykonana z materiału. Pod spodem mamy wyświetlacz, którego teraz jeszcze nie widać, za chwileczkę Wam go pokażę. Logo marki Technisat. Od góry przyciski sterujące do zarządzania wszystkimi funkcjami radia. Jest też antena teleskopowa, taka typowo antena radiowa. Boczne tutaj krawędzie, tutaj nic nie ma. Od spodu mamy tylko nóżki, ale one są tutaj miękkie, również podgumowane, bardzo dobrze wykonane. No i z tyłu mamy maskownicę wykonaną z metalu. No i tutaj ukryte pod tą klapką złącze ładowania, kontrolka dioda LED informująca nas o pracy urządzenia oraz wejście AUX. No i może warto jeszcze wspomnieć o klasie wodooszczelności. Jest to IPX5, czyli ochrona przed strumieniem wody pod niskim ciśnieniem przez co najmniej 3 minuty. Tak więc oczywiście nie możemy go gdzieś zanurzyć w wodzie, ale jeżeli tutaj będzie jakiś deszcz na niego krótkotrwale padał, to nie powinien mu tutaj zrobić żadnej krzywdy. Ok, uruchamiamy sobie głośnik, przechodzimy do trybu Mode i teraz zobaczcie, mamy tutaj wejście AUX, następnie radio DAB+, radio FM oraz łączność Bluetooth. Następnie przechodzimy sobie do menu tego radia i mamy ustawienia systemu, gdzie znajdziemy equalizer. Jeżeli chodzi o equalizer, to mamy tryby Classic, Pop, Jazz, Rock, Flat oraz Normal. Oczywiście pokażę Wam za chwileczkę, jak ten głośnik gra w tych wszystkich trybach. Następnie kolejna funkcja w menu to jest wybór języka. Niestety zauważcie, że nie ma języka polskiego. Jest włoski, angielski, francuski, niemiecki. Tak więc ja sobie tutaj zostawię tą wersję angielską. Kolejna funkcja, jeżeli chodzi o to menu, to jest reset urządzenia, reset głośnika. No i tutaj sprawdzanie wersji oprogramowania. To teraz sobie przejdźmy do działania radia FM, radia DAB+. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czyli wchodzimy w tryb Mode, wybieramy sobie na przykład radio FM. Dla lepszego efektu wysuniemy sobie tą antenę teleskopową. I teraz przechodzimy do wyszukiwania stacji radiowych. Przytrzymujemy przycisk w prawo przez tutaj 2-3 sekundy i następuje wyszukiwanie stacji radiowych. Możemy też przycisnąć przycisk Scan, działa on w ten sam sposób. Po wyszukaniu stacji radiowej, na przykład tutaj ESKI, możemy sobie ją zapisać na przykład pod przyciskiem pierwszym, przytrzymujemy go nieco dłużej i stacja została zapisana. Teraz wyszukujemy sobie kolejną stację radiową. No i za chwileczkę zapiszemy sobie ją też w ten sam sposób. Tutaj mamy polskie radio, zapisujemy na pozycji drugiej. No i w ten sposób wyszukujemy sobie wszystkie interesujące nas stacje radiowe.
W tym momencie kolejna stacja nam się tutaj wyszukała. Jeżeli chcemy zapisać stację na pozycjach powyżej numeru trzeciego, to przytrzymujemy przez 3 sekundy przycisk preset i teraz możemy sobie wybrać pozycję, na której chcemy tą stację zapisać. Niech to będzie pozycja 4, klikamy OK i stacja została zapisana. Teraz jeżeli chcemy odsłuchać którąś ze stacji, to przyciskamy sobie na przykład 1, pod którą mieliśmy zapisaną eskę, pod 2 mieliśmy zapisane Polskie Radio, no i teraz pod 4, której tutaj oczywiście nie widzimy, mamy zapisaną stację 24, więc przyciskamy sobie krótko przycisk preset i za pomocą strzałki przechodzimy do pozycji 4. Zatwierdzamy OK i w tym momencie słuchamy sobie Radio 24, które mamy zaprogramowane na tej pozycji. W ten sam sposób programujemy sobie stację dla radia DAB+. I jak pamiętacie, mamy możliwość zaprogramowania 30 stacji dla radia FM i 30 stacji dla radia DAB+. No i teraz zobaczcie sobie jeszcze przycisk Info, czyli RDS. Mamy tu informację, jakie to jest radio. Następnie możemy sobie przejść do tutaj informacji o gatunku muzyki aktualnie nadawanym. Możemy sprawdzić sobie częstotliwość tej stacji radiowej, czy nadawana jest stereo, czy też w mono. Możemy też sobie przejść do opcji daty i godziny na tym wyświetlaczu. Teraz sobie przejdźmy do radia DAB+. No i zobaczmy. Tutaj oczywiście musimy sobie również wyszukać stacje radiowe, czyli przycisk scan. W przypadku radia DAB+, automatycznie radio przeszukuje całe pasmo i wyszukuje wszystkie dostępne stacje radiowe. Tak więc zaraz zobaczymy, ile tych stacji nam się wyszuka. W tym momencie mamy ich 17, czyli chyba wszystkie stacje w mojej okolicy dostępne zostały poprawnie wyszukane. I teraz jak widzicie, pierwsze radio nam się odtwarza, Radio Chopin. Przechodzimy sobie teraz w prawo. Mamy tutaj 4, mamy 2, mamy radio dla dzieci, 1, Kraków i tak dalej. Czyli jak widzicie, wszystkie te stacje radiowe, które mogliśmy wyszukać, będziemy teraz sobie mogli odtwarzać. Południowej Afryki to najważniejsze zgrupowanie w tym okresie przygotowawczym. Jak widać, wszystko działa. No i oczywiście też możemy sobie zapisywać każdą z takich stacji radiowych pod tymi przyciskami funkcyjnymi. To teraz sobie przechodzimy do łącza Bluetooth. Klikamy opcję parowania i na naszym telefonie oczywiście musimy przejść też do ustawień Bluetooth i odszukać sobie nasz głośnik. Digit Radio Bluetooth 2, klikamy OK, sparuj. No i w tym momencie urządzenie już jest sparowane. Sprawdźmy sobie jeszcze, mamy połączenie. Więc spróbujmy sobie teraz otworzyć jakąś muzykę darmową. Mam tutaj muzykę bez praw autorskich. Klikamy play. No i zobaczmy. Muzyka nam się odtwarza. Sterowanie na głośniku plus minus steruje nam też dźwiękiem w samym telefonie. Możemy też zatrzymać odtwarzanie muzyki, wznowić odtwarzanie, zmienić sobie też utwory, no i oczywiście wznowić odtwarzanie. I teraz posłuchajmy, jak ten głośnik gra.
mieliście okazję posłuchać, jak gra głośnik Digit Radio BT2. Myślę, że jeżeli chodzi o tą głośność maksymalną, to całkiem nieźle ten głośnik wypada. Również jeżeli chodzi o te niskie, wysokie tony. Pokazałem Wam też, jak ten głośnik gra w tych różnych trybach, jeżeli chodzi o equalizer. Tak więc wydaje mi się, że każdy z Was miał okazję już wyciągnąć własne wnioski odnośnie jakości dźwięku, jaki oferuje Digit Radio BT2. Oczywiście oprócz łączności Bluetooth możemy też podłączyć tutaj się przewodowo do złącza AUX, o czym Wam wspominałem. No i w ten sposób sobie również odtwarzać muzykę w wysokiej jakości. Dioda LED informuje nas o działaniu urządzenia podczas ładowania. Oczywiście ona będzie miała kolor czerwony, po naładowaniu zmieni się na kolor zielony. Jak zauważyliście, ten wyświetlacz po kilku sekundach nam się wygasza i przyciśnięcie dowolnego przycisku go podświetla. Podświetlenie możemy też wyłączyć ręcznie, możemy też regulować jego intensywność, poziom średni i poziom wysoki. Mamy też opcję automatycznego wyłączenia głośnika po określonym czasie i do wyboru od 10 do 90 minut. Taki czas możemy sobie tutaj ustawić. Ok, z mojej strony na dzisiaj to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę recenzję głośnika Digit Radio BT2. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, dzielcie się też swoimi spostrzeżeniami, co Wy sądzicie na temat tego głośnika. Oczywiście jak zwykle proszę Was też o łapki w górę, o subskrypcję kanału. No i oczywiście zapraszam do kolejnych recenzji, które już niedługo pojawią się na kanale Smart Test. Cześć!